To jest jedna łyżka, ryż, fermentowana ryba i większość to czyste chili. Zjadła ją Nati, nasza przewodniczka, która je ostro od dziecka, mimo to ja po tej samej łyżce na chwilę Straciłem czucie w głowie. chcemy sprawdzić, ile Polak jest w stanie wytrzymać poziomów ostrości tajskiego jedzenia. Więc Nati zabrała nas w jeden dzień do 4 miejsc, od najłagodniejszego do najostrzejszego. A ten 8-latek je coś, czego większość z nas bałaby się dotknąć. Jego mama mówi, że zaczął w wieku. Nikt nie rodzi się odporny, oni się przyzwyczajają. Pytanie, czy ja po 5 tygodniach w Bangkoku też już trochę zdążyłem się przyzwyczaić. Zaczynamy. What's your name? Nati. Nati. Oto nasza przewodniczka po ostrym jedzeniu w Bangkoku. To rodowita Tajka i ostre dania je od dziecka, jak większość tutejszych osób. No to sprawdzimy, czy Łukasz to taki chojrak faktycznie. Umowa była prosta. Ona wybiera miejsca, my jemy to, co postawi przed nami na stole. Bez łagodniejszej wersji dla turystów. Natalia od razu powiedziała, że Przepraszam, ty będziesz próbować. Ty też, tylko że pewnie szybciej odpadniesz. spróbuje tyle, ile da radę. Pierwszy przystanek, knajpa, o której Nati mówi, że jest to dopiero rozgrzewka. We start with a little spicy. Yes. Okay, good. Moi drodzy, Nati przygotowała też survival kit, czyli taki zestaw przetrwania. I nasza przewodniczka ma spodnie ze słoniem, czyli to nie jest tak, że tylko turyści noszą spodnie ze słoniem. Tutaj jedzenie jest na każdym kroku, naprawdę. O, jest! Jesteśmy na dzielnicy Ari, bardzo popularna dzielnica. We sit here? The one that I recommend, khao soi. Khao soi is the northern Thailand noodle. Nati zaczyna łagodnie. O tym miejscu zrobiło się głośno w sieci, ale ona mówi, że dla niej to jeszcze nie jest ostre jedzenie. And they have chili paste. Restauracja ma wyróżnienie przewodnika Michelin dla miejsc, gdzie je się bardzo dobrze i niedrogo. W Bangkoku dostają niezwykłe knajpki, do których turyści zaglądają rzadko. Tourists coming here or it's more local? Not so touristy, but viral among local Thai people. Przyszło moje pierwsze danie. Ponoć tutaj jesteśmy na rozgrzewkę trochę, także jeszcze się nie stresuję. Myślę, że tutaj nie będzie tak źle. Dopiero kolejne lokacje mają przynieść tą prawdziwą taką pikantność tajską. Spróbujmy, zobaczmy. Natalia już mi podsuwa, że mogę sobie przyprawić mocniej. So this is for Natalia. Natalii danie miało nie być pikantne. Ona nie może jeść tak ostrych dań, więc dzisiaj ma taryfę ulgową. I think 2.5. 2.5 of 10. Yes. Dla mnie to jest wciąż jadalne, ale w skali od 1 do 10 ja bym dał przynajmniej 5-6. Także myślę, że przerąbane dzisiaj będzie. Oh, for me it's 5. But it's really good. W ogóle tą restaurację polecamy, bo jest pysznie i nie jest, myślę, że jest akceptowalnie przez Polaków jak najbardziej, także damy namiary. Ta kiełbasa to jest jakiś sztos. To jest przepis, który musimy zapożyczyć. Trawa cytrynowa w kiełbasie to jest odkrycie moje życia. Southern. It's not only spicy from chili, but it's spicy from the black pepper that they add into the soup. This means that make the spicy last in your tongue very long. When tourists come to a Thai restaurant and they don't say if they want spicy or not spicy, do they always get less spicy because they are tourists? No, you have to say. you have to very remark them. Zatem w typowej tajskiej restauracji nie ma co liczyć na taryfę ulgową, jeśli się nie poprosi o mniej pikantne. Pyszne jedzenie, knajpa bardzo nieturystyczna, działająca od 14 lat, tradycyjne jedzenie z północy. Dobra, przyszedł czas na deser. Próbujemy deseru bardzo nietypowego, bo mamy tutaj dodatek albo batat, kukurydza, ale tutaj jest tego street foodu bardzo dużo. Nati bardzo sympatyczna, ale już czuję, że dzisiaj popękamy po prostu, bo ona z pierwszego posiłku już nas zaprowadziła na deser. To nie jest pikantne, to jest po prostu, ona mówi, że często pomaga, żeby zabić tą pikantność. Na razie nie było pikantnie, to było zupełnie niepotrzebne, a tylko czuję, jak się powoli nasycam, a jeszcze 3 przystanki albo 4 przed nami. No nic, ale mam dziwne wrażenie, że im dalej w dzisiejszym dniu, tym mniej będę jadł. Także w sumie chyba nie mam co się martwić, że nie będę miał miejsca, bo raczej to jest moje najmniejsze zmartwienie. Normally you can find Isan food on the street, but if you care or concern about clean and safety to eat, I recommend eat in the So restaurant. this is like street food dishes in In the restaurant. Patrz tutaj, co się dzieje. takie eleganckie.
Nati wybiera dla nas takie bardziej eleganckie miejsca, widzę. Wszystkie restauracje z dzisiejszego dnia gdzieś tam zostawimy na dole. Nie wiem gdzie, jeszcze szukajcie. Original papaya salad. I don't think the taste friendly with the foreigner because it made with the fermented fish. When I order, I like to order only 5 chili. For the foreigner, you will maybe familiar with this one. Dwa rodzaje są papai salad, tej słynnej papai salad i my mamy bardziej tę opcję taką bardziej turystyczną i łagodniejszą z orzeszkami. Tu się zaczyna już troszkę poziom wyżej, bo nasza przewodniczka powiedziała, że najniższy poziom ostrości, jaki można tutaj zamówić, to 3 papryczki chili w sałatce. Ona zamówiła 5, bo mówi 3, dla niej jest za mało, mówi dla mnie, dla nas, dla Europejczyków, to będzie już pikantne. Zaraz zobaczymy, jak bardzo. Za nami Amerykanie, oni zawsze wszystkich muszą zagłuszać. Też tak macie? W restauracji zawsze jak są Amerykanie, są najgłośniejsi. Mam nadzieję, że będzie coś słychać. So you ordered 5 chili. Dotarło. Moi drodzy, to jest ponoć już level tajski. To już nie są żarty. Dobra, kurczak jest ponoć tylko na zagryzkę. Dzisiaj, żeby złagodzić to, co mamy tutaj na tym talerzu, bierzemy się za to. I order 5 chili, but I don't think they are 5 chili. So what do you think? 1 to 10? 4. 4. Okay, so more spicy than the last restaurant, but still not very spicy. Yes. Moi drodzy, Nati mówi, że nie dodali chyba 5 papryczek i ja muszę powiedzieć, że chyba ma rację, bo czuję, że to jest pikantne jedzenie, ale to nie jest nic, czego nie byłbym w stanie zjeść. Zwłaszcza z kurczakiem, z ryżem, także nie ma jeszcze tragedii. I zapomniałem dodać, dla mnie to będzie 6 na 10, jeżeli chodzi o ostrość. Czyli jak najbardziej akceptowalne. Zostaw łapkę w górę, bo dzisiaj poświęcamy się dość mocno do tego filmu. Jeszcze nie, ale później. Jak zobaczycie, jak cierpię, dajcie łapkę na pocieszenie. Czas ruszyć na kolejną miejscówkę. Wiem, że już teraz miało nie być żartów, ale obyło się bez problemu. Po drodze do jednego z najbardziej znanych miejsc ze swojej ostrości w Bangkoku zatrzymujemy się na szybki test na lokalnym ryneczku. Ja muszę powiedzieć, że póki co nawet ja daję radę, bo ja jadam trochę tej papai salad. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę oszczędzani przez to, że jesteśmy sami. Póki co na pewno. Ale tutaj mamy lokalne smaki. O, tutaj mamy surowe mięsko, proszę bardzo. Ostrość nie jest smakiem. Nie ma jej na liście obok słodkiego, kwaśnego czy słonego. Kapsaicyna z chili trafia na receptory, które odpowiadają za wysoką temperaturę. Bird eye chili. Twój mózg jest po prostu przekonany, że coś w ustach cię parzy i broni się przed tym jak umie, łzami, potem katarem. Na to małe zielone chili mówią tutaj burst eye chili, czyli takie, które wywala oczy na zewnątrz po prostu. Korean chili. Before long time ago, almost 500 years ago, we have never known chili before. The spicy came from ginger, garlic, the pepper, and then the Portuguese people introduced us to know the chili, the new type of spicy, and then since that time we addicted to chili. Tu masz Łukasz coś bardzo Before spicy. time, This is medium. yes. And Medium. medium? It's spicy but eatable. Może te Indie po drodze, może tutaj już ponad miesiąc w Tajlandii zmieniły trochę moje przyzwyczajenie. Daję radę, ale ja myślę, że to jest po prostu ściema taka przed tym, co nadchodzi. Tam dopiero będzie Pet Mark i nasze ostatnie miejsce. Tutaj ponoć są, nawet przewodniczką była, że dla niej to było za pikantne, więc zostańcie z nami. Widzieliście to? Żaba i skóra z żaby obok. Można kupić sobie skórkę na przekąskę, jak ktoś chce pochrupać. Grillowana żaba. O! But sausage. Blood sausage. To jak polska kaszanka, zobaczcie. Are children eating spicy in Thailand too? กินโชว์หน่อยได้ไหม What age they start? Like, 8 years old. and he's eating spicy Yeah. papaya salad. 4 years. 4 She years said, you yeah. start eating spicy. Wow. Nasza przewodniczka powiedziała, że ona zaczęła jeść ostre w wieku 7-8 lat. Ten chłopiec je ostre tajskie dania od 4 roku życia. Tak się uczy tajskie dzieci w Tajlandii, jak być twardym, moi drodzy, czyli wcinają papaję salad z 5-poziomowym stopniem chillości. I oczywiście w Tajlandii nie mogło zabraknąć robaczków. Ciekawe, czy są pikantne. Jeszcze nie jadłem, przyznam wam się szczerze. Muszę kiedyś spróbować, chociaż mnie robaki trochę obrzydzają. Węże jakieś próbowałem, takie rzeczy, ale robaków jakoś się nie mogę jeszcze przemóc. Tak różne te dania, fascynujące, wątróbki, żaba. Ja bardzo lubię markety.
ten odcinek jest dla mnie po prostu. Uwielbiam jeść. Dobrze, że potrafimy dużo zjeść. No i nadszedł czas na jedno z popularniejszych miejsc w Bangkoku, przynajmniej jeśli chodzi o ostre jedzenie, czyli Phet Mark. Jednym z założycieli tego miejsca jest Mark Wins. To jeden z największych youtuberów kulinarnych na świecie. Prawie 12 milionów subskrypcji. Któregoś wieczoru pokłócił się ze znajomymi, gdzie w Bangkoku robią najlepsze pad krapao. Nie dogadali się, więc otworzyli własne miejsce. Bardzo popularna i bardzo ostra. Tutaj są dania, na które ludzie przyjeżdżają się zakładać, czy dadzą radę to zjeść. I my będziemy próbować wszystkie 5 poziomów pikantności. Phet Mark przeważnie trafisz na kolejkę. Zamówiliśmy więc i mamy 25 minut, zanim przyjdzie nasza kolej. Jest więc czas na kawę i kilka odpowiedzi, których szukaliśmy. Some restaurant make especially green papaya salad and they add chili too much. Okay, my tongue can accept, but my stomach did not accept. And in the end, I throw up because it cannot digest. It's too spicy. Żegnaj się z mężem Dlaczego to robić? Dlaczego oni to jedzą? Po co tak się męczyć? Po co płakać? Po co smarkać? Po prostu zostańmy przy... Jakie jest najbardziej łagodne danie? Może spytajmy się. Nie mogliśmy się tutaj nie zapytać o chok, znany w Polsce z filmu Cats Vegas w Bangkoku. Stew is jok. In the movie. Porridge rice. Jok is soft white rice in lukewarm water. Yes, in Thai language we call joke, but after it, it's not funny. Good. Easy digestion for Thai people. They have vinegar, soy sauce, and chili powder, and sometimes we add chili powder into joke. So you can make it spicy too. Yes, everything. Koniec tych żartów. Moja droga osobo oglądająca, pora na prawdziwy ogień. O, chili mirror, patrz. Te jajka są tak żółciutkie, bo to jajka kacze, a nie kurze. Smakują równie dobrze, jak wyglądają. Czekamy na wszystkie dania. No dobra. Poziom 0. W ogóle nie pikantne. Level pierwszy. Ja mam pierwszy. Drugi, tak. A little bit spicy. Oh, you make it harder for me. Dobra, level pierwszy, w ogóle nie ostry. Tak jak nazwa wskazuje. So, please tell me from 1 to 10. For me it's 7. Almost zero. Almost 0? Trójka. Bez dodawania dodatkowej chili da się zjeść. Moi drodzy, półmetek przeszedłem, nie jest źle, piecze trochę w ustach, ale teraz zobaczymy jak przejdę w 4. 5 jest bardzo, bardzo pikantna, a czuję jak mnie palą usta. I think we can try 4. Okay. Are you ready? Zaczynam dostawać ataku kataru. Co jest? Jest pikantne, ale żyje. 6. 6. For me it's 8. After 10 minutes, we drink some water. Scared for you guys. Nie czuję ust już. Czuję, jakbym od dentysty wrócił. I think it's time for the last one. 4 zaczyna palić coraz mocniej. I to jest do zniesienia. Jeszcze przeżyłbym to, ale chcę poczuć 5, jak ona smakuje, a w tej chwili już czuję tylko ogień w ustach, dlatego łyczek mleka i jedziemy dalej. I still can pretend that I'm good. It's getting worse and worse. Mleko nic nie daje. Level 3. Level 5 is going to kill us. At least me. Moi drodzy, to jest takie ostre, że mleko nie bardzo pomaga. A mi tak mówili, że mleko taki ratuje. Nic nie dało. Pali po prostu ogień w ustach. Natalia spróbowała 4 i nie może powiedzieć słowa. Patrzcie na nią, ona schodzi tutaj nam, zagryzaj ryżem. Natalia pożałuje tego bardziej jeszcze za jakąś chwilę. Zostańcie z nami. 4 jest już ogień. O Jezu. This is 5? Nie, don't do it. I think I'm gonna regret it. Niechętnie przez to przechodzę, ale będę mógł powiedzieć, że w Phet Mark zjadłem 5, także to jest coś. Yeah? Everywhere have. Razor blade. Really? Cheers. Cheers. 3. To, co piecze w ustach, dalej działa w środku. Usta przyzwyczajają się w kilka tygodni, reszta osobno i nieco wolniej. Dlatego to, że wytrzymaliśmy, nie znaczy, że nic nam nie będzie. Smaku przypomina podpalone żyletki, ale to dopiero dociera, bo już po 4 wiem jak to jest.
Ten ból to fałszywy alarm. Nic cię nie parzy, ale mózg jest przekonany, że tak, więc broni się jak przy prawdziwym oparzeniu i wypuszcza endorfiny, własne środki przeciwbólowe. I dlatego zaraz po najgorszym momencie robi się dziwnie przyjemnie. Mamy odpowiedź chyba, moi drodzy, to po prostu przychodzi, czuję, jakby mi się gotował tył głowy, tak jak na bajkach, zaraz mi pójdzie dym uszami. Mam usta poparzone od środka, takie wrażenie przynajmniej mam, ale przetrwałem 5, level 5 u Pet Marka. Chyba jest dobrze. Oczy mi trochę stają we łzach, wybaczcie, ale przeżyłem. A to już coś. Pomijając to, że to jest tak pikantne, to jest pyszne przy okazji. Naprawdę dobre jedzenie. Czuję się taki, jakbym wypił z 2 browary, lekko, można powiedzieć. Lekko szumi mi w głowie. Dobra, jedziemy na ostatnie danie i tam będzie ponoć jeszcze ostrzej, także w końcu coś może, co mnie pokona. Nati powiedziała, że w ostatnim miejscu będzie nasze upragnione i długo wyczekiwane danie ze skalą ostrości 10/10. Jedziemy dalej. Ostatnie miejsce i mam nadzieję, że tym razem zobaczymy pot, łzy, wystrzeliwane oczy. Trzymajmy kciuki. Jak trzymasz kciuki? Tak czy tak? Po jedzeniu byliśmy jeszcze w kuchni, jak przygotowują te dania i mówię do kucharza, że pikantność tych dań dupy nie urywa, a kucharz do mnie cierpliwości. For my 4-year experience, I have never seen. You never seen anything like it? Have you ever seen a tourist that could eat this spicy food? No. No, really? So I'm the first one. Wow. Honest, to be honest. Dajcie łapkę w górę. Jedziemy teraz na mój pogrzeb. Local. Tym razem lokalna miejscówka i lokalne poziomy ostrości. Tego miejsca nawet nie ma na Google Maps, jest tak pikantnie. Salted fish curry. Już mamy coś, co powinno nas zaraz pokonać. Przynajmniej mnie, bo Natalia już powiedziała, że po 4 Pet Mark powiedziała, że nie, już dosyć, bo dała radę, zjadła, ale mówi, że zaczął ją boleć żołądek. Zostałem tylko ja w tej konkurencji. Za to mnie już pokonało jedzenie. Powiem tak, jeśli jakiekolwiek masz problemy z zatwardzeniem, to jest najlepszy, najbardziej naturalny środek przeczyszczający. Będzie 10 dzisiaj. Oni będą 10, ja miałam 2. Jak ktoś wie, o co chodzi. Zostaw łapkę. So this is going to be the 10 out of 10. Holy shit. Oh. Okay, one bite. Okay, I would die if I one ate bite. this. One bite. How you can eat this? So my 10 out of 10 this way. Żeby znaleźć jej granicę, musieliśmy przestać zamawiać zwykłe dania. To nie była żadna potrawa z karty. To była łyżka chili z odrobiną ryżu i fermentowanej ryby. I'm hot just by looking at it. Nati powiedziała, że jest to nasze 10/10 i test ostateczny. 10 out of 10. Wow. Natalio. Milk. Okay, I will cry soon. Out of my time. No hospital, just cry. Just cry. Okay. Goodbye. I love you. Don't cry. Okay, don't do it. Tutaj widać ilość endorfin, które właśnie pikantne chili pomogło uwolnić Oh w my organizmie. god. 1 tablespoon of chili. You can't feel your face. So why would you do that to yourself? Nic pikantniejszego jeszcze nie jadłem w życiu. Salad. Straciłem czucie w głowie.
Jezuka. It's time for milk. I feel better now. Yeah? When you stop eat spicy for 1 to 3 months, you'll be the beginner level again. Okay, so it's not that you train once and you're forever. Yes. You have to keep eating spicy. Yes. You are the foreigner that can handle spicy very, very well. Okay, thank Excellent. Thank you very much. Yes. Dzisiaj dowiedzieliśmy się jednej rzeczy. To nie jest żaden talent, to jest trening. A my mieszkamy w Bangkoku już nieco ponad miesiąc i jemy na mieście dość często. Tyle wystarczyło, żeby coś się przestawiło. Wcześniej jeszcze byliśmy w Indiach i myślę, że te poziomy tolerancji i ostrości wzrastały z każdym takim przystankiem. To było coś najostrzejszego, co zjadłem w życiu. Trochę łez, trochę smarkania. Przeżyłem. A jak w Bangkoku w ogóle się mieszka? Bo to nie był u nas wyjazd na tydzień. Jedni to miasto uwielbiają, inni szczerze nienawidzą. Nie ma nic pośrodku i chyba wiemy już dlaczego. Kliknij tutaj. Tam jest nasz najnowszy film z Bangkoku, kolejny odcinek. A nie zapomnij subskrybować, bo następny odcinek na kanale będzie o tym, jak wynajęliśmy tu mieszkanie na próbę. Ile to kosztuje, co nas wkurza i czy chcielibyśmy zostać na dłużej. O tym jest nasz kolejny odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!